Siema! Dzisiaj przedstawię Wam zaktualizowaną wersję budżet Strongboxów pod ligę 3.27, czyli taktyki tak naprawdę najlepszej na naszym kanale, naszej ulubionej taktyki właśnie pod Strongboxy. Strongboxy zawsze najlepiej się oglądają u mnie i najwięcej widzów farmi tą taktykę, a jako, że jest jeszcze wcześniej w lidze i nie każdy jest w stanie farmić 17, to robimy sobie wersję tą tańszą, która wcale gorzej z lootem nie oddaje i potrafi naprawdę bardzo ładnie sypać. Często Arcanist sypnie nam ze 2 Divine, czy Diviner sypnie nam jakieś 2 fajne karty. Oczywiście zdarza się 2 razy Hinekora's Lock albo 2 razy Mirror. Teraz na ekranie wyświetlą Wam się screeny widzów z poprzednich lig, także zobaczcie, jak tutaj właśnie 2 Mirrorki dropili, czy 2 Hinekory. Jest to bardzo fajna taktyka, wykręcająca RNG pod sam sufit. Oczywiście jest to nadal taktyka RNG, także nigdy nie sugerujcie się zrobionymi 5 czy 10 mapami lub nawet 20, bo wiadomo, jak ze Strongboxami jest. Czasami mogą nawet przez pół dnia nam nic nie sypać, a nagle jak walnie 2 Hinekory, to mamy fajny jackpot. Ale uwierzcie mi, że nawet jak nie sypie, to i tak wychodzimy całkiem fajnie na plus. Ze samych currency, które lecą z Arcanist Strongboxów, plus oczywiście do tego skaraby. Ja mam drzewko tutaj w tej taktyce zrobione bardzo mocno pod skaraby, co nam dobrze oddaje, tym bardziej, że skaraby w tej lidze są drogie, ponieważ usunęli skaraba na abysy, tego skaraba na hordy i dzięki temu jest dużo mniej skarabów, dużo ciężej się je farmi, a my to wykorzystujemy w naszej taktyce, dlatego idziemy we wszystkie skaraby w drzewku, jakie tylko się da. Ale drzewko mówimy sobie zaraz. Najpierw zróbmy sobie jedną mapkę, w trakcie której robienia Wam opowiem o tej taktyce troszkę więcej i powiem Wam dokładnie, jak klikać altary i jak to wszystko się ze sobą je w ogóle. Także zapraszam do oglądania. Ok, będziemy robili sobie mapkę, a ja będę Wam opowiadał co i jak. Nasza taktyka opiera się głównie właśnie na clearowaniu strongboxów. W drzewku jesteśmy jeszcze oczywiście pod skaraby, więc sporo też ich nam będzie tutaj leciało. I tak jak powiedziałem, strongboxy są taką dosyć mocną RNG strategią, ale oferują nam bardzo duży potencjał RNG, ponieważ jak na przykład poleci na Mirror of Kalandra ze Strongboxa, to zawsze się zduplikuje, ponieważ jest node w drzewku, który wpływa na to, że currency ze Strongboxów jest zawsze zduplikowane. To samo tyczy się oczywiście kart, więc jeśli poleci nam karta apotekary na Mage Blood'a, ona też zawsze będzie jako 2 karty, a nie 1. Jeśli chodzi o altary, szukamy przede wszystkim tutaj duplikacji currency, duplikacji kart, ale też możemy brać quantity, to zwiększy nam ilość dropów, a rarity zwiększy nam chociażby ilość golda, także zwracamy na to uwagę. Oczywiście gramy altary niebieskie, także chcemy też zwracać uwagę, czy nie trafił się altar zarówno wzmacniający potwory, które mogą wyrzucić nam Divine Orba. Może się trafić taki altar, który daje nam ileś tam procent szans, że mobki właśnie z Itera rzucą nam Diviny, ale może też trafić się altar wzmacniający bossa, że boss nam wyrzuci Diviny. Akurat w przypadku tej mapy ten altar nie może się trafić, ponieważ na Jungle Valley altar na bossa się nie trafia, dlatego też tą mapę gram, ale właśnie jeżeli gracie jakąkolwiek inną mapę, gdzie ten boss jest, to taki altar na bossa też może wam się trafić. Oczywiście uważajcie, jakie altary klikacie. Jak widzicie, ja kliknąłem altar i akurat zginąłem. No ale tak jak mówię, trzeba uważać z tymi altarami, też nie przeginać, zależnie od tego, jakim buildem oczywiście gracie, jak dużo doinwestowaliście w niego, to tak będziecie mogli sobie pozwolić na klikanie tych altarów, także każdy musi tutaj znaleźć dla siebie swój złoty środek, po prostu nie przesadzajmy z nimi. Jeżeli klikanie tych altarów sprawia, że zaczynacie dużo ginąć, tak jak ja na przykład tutaj, to nie klikajcie więcej tych altarów, bo po prostu wydłuży wam to robienie mapki. Ja akurat tym buildem jeszcze jestem dodatkowo dosyć squishy, także no tak to tutaj wychodzi, że czasami zdarzy mi się zginąć, ale na potrzeby materiału też właśnie chciałem wam pokazać, że jak przesadzicie z tymi altarami, to może stać się mapka dużo cięższa i po prostu możemy ginąć. Bardzo ważnym aspektem tej taktyki, którą nie każdy nowicjusz szczególnie ogarnia, jest to, że strongboxy mogą nas zamrażać przy otwarciu ich, więc zawsze musimy mieć antyfreeza. Antyfreeza możemy mieć albo z flaszki, albo również z Panteonu. Tylko jak robicie Brainkinga, bo stąd jest oczywiście 100% szansy avoid being frozen, to musicie to odblokować, bo defaultowo, jak widzicie, dany Panteon daje tylko ten pierwszy bonus, a ten na dole trzeba odblokować, czyli musimy zrobić mapę z Divine Vesselem odpowiednią. Tutaj akurat musimy złapać Merveil,
bossa Merveil, czyli musicie sobie wejść w Atlas, napisać Merveil i podświetli wam się mapka, na której ta Merveil jest, czyli będziemy musieli zrobić Underground Sea z włożonym Divine Vesselem do map device'a i w momencie, kiedy wykonamy tą mapkę, zabijemy bossa, to ten Divine Vessel się napełni duszą tego bossa i będziemy mogli ten Divine Vessel użyć prawym przyciskiem myszy, aby ten Pantheon nam się zupgrade'ował i odblokował możliwość właśnie tego antyfreeza. Dzięki temu Strongboxy nie będą mogły nas już zamrażać i mocno zwiększy to survey po prostu na Strongboxach, bo jakbyście tego nie mieli, to co któryś klik w Strongboxa niestety zostawalibyście zamrożeni i w tym momencie raczej kończy się to śmiercią, także na to trzeba uważać. Trafiła nam się duplikacja kart, oczywiście to bierzemy, bo duplikacja kart jest bardzo mocna, jak trafi nam się druga karta i się zduplikuje, no to oczywiście plus dla nas. Zawsze oczywiście robimy breacha na każdej z map, jeżeli trafi nam się fortress, to fortressy też chcemy robić, bo fortece dają bardzo duże ilości krwi, także są opłacalne do robienia, także no my tutaj akurat mamy breacha, więc sobie tego breacha wykonamy, ale tak jak mówię, jak spotkacie fortecę, zawsze ją róbcie, bo też jest to dodatkowy zarobek. Bossa na tej mapie nie musimy zabijać, tak naprawdę zabijamy bossa co 28 mapek, ponieważ co 28 mapkę mamy progres ten do Eater of Worldsa i tylko przy progresowaniu ostatnim, czyli tym 28, musimy zabić bossa, żeby dropnęło nam Invitation, a tak to tego bossa nie musimy zabijać i raczej unikamy tego, tym bardziej jak robimy Jungle Valley, ponieważ na Jungle Valley ten boss jest upierdliwy, bo najpierw wypuszcza jakieś małe pajączki, tam trzeba siedzieć w tej arenie, dopiero zeskakuje sam boss i można go zabić, także to za długo trwa. Jungle Valley właśnie po to się robi, żeby tego bossa nie musieć bić, żeby altary też się nie trafiały na bossa. Po to jest właśnie ten layout, chociaż o layoutach mapy i o skrajowaniu tak zwane mapy, czyli przenoszeniu kart z jednej na drugą, powiem wam w późniejszej części filmu. Jak widzicie, cała mapka zrobiona, wszystkie strongboxy otwarte, mapa wyklirowana, bridge zrobione, także jest mapka done. Przejdźmy teraz do omówienia drzewka, do omówienia skarabów i wszystkiego innego, jak craftować mapę i tak dalej. Moje drzewko na budżetowe strongboxy wygląda w sposób następujący. Upewnijcie się, że przede wszystkim wybieracie wszystkie nody na strongboxy, tak jak ja mam. Tego noda na duplikację map nie trzeba brać, raczej chcemy właśnie duplikację Divination Card i Currency, to jest najważniejsze. Oprócz tego wybieramy wszystkie możliwe explicity, czyli właśnie tutaj na górze wszystkie te explicity, jakie się da, oczywiście Chiseled Perfection, przy okazji bierzemy zwiększoną szansę na Originators mapki, bo to też jest jakiś tam dodatkowy zarobek, wszystkie nody na skaraby. Oprócz tego, bo ten jest nieopłacalny, szkoda punktu, ale cała reszta, widzicie, wszystkie małe nody. Warto też sobie zwiększyć szansę na ambush skaraby, ponieważ częściej będzie nam leciał skarabów containment, czyli najdroższy z tych skarabów. Całe kółeczko na środku na quantity. Zwróćcie uwagę, żebyście mieli też tutaj te skaraby po bokach, te takie odnogi, bo tu też są punkty właśnie na skaraby. Całe drzewko od Itera. Oprócz tych 3 punktów, ich nie musimy brać. Jeżeli chcecie mieć double progress do nabijania się tego paska do 28 staków Itera, żeby dostać invitation, to można to wziąć, aczkolwiek według mnie jest to nieopłacalne, te invitations są zbyt tanie i dopełniamy to oczywiście jednym punkcikiem w jakiś pack size oraz drugim punkcikiem, to jest opłacalne na 10% szans na wyższy tier mapek, bo po prostu to zwiększa nam też szanse na mapki tieru 17 albo na mapki Originator. Całe drzewko, tak jak mówiłem, będziecie mieli w opisie filmu, także stamtąd będziecie mogli sobie to drzewko wziąć i ustawić sobie takie w grze. Jeśli chodzi o crafting mapy, jest to bardzo prosta sprawa. Wrzucamy w nią Delirium Orba, ja wrzucam jednego i też polecam wrzucać jednego. Chodzi tutaj po prostu o to, żeby dodać jeszcze dodatkowo sporą ilość mobów deliriumowych do mapki. Oprócz tego wrzucamy 4 chisele, żeby nabić tutaj quality na tej mapce i następnie wrzucamy alchemię. Jeśli trafią się modyfikatory, które nie brikują na mapy, które możemy robić naszą postacią, to mapa jest gotowa. Jeśli trafi wam się na przykład Elemental Reflect, tego nie możecie robić albo cokolwiek innego, to używamy Scoringa, znowu alchemię i pewnie mapka już wtedy siądzie taka jaka chcemy. Jeśli nie, to znowu przylosowujemy aż do skutku. Jaki layout mapy biegamy? Ja akurat biegam Jungle Valley, ale możecie biegać mapkę taką jaką lubicie, dowolną, tylko że polecam przenieść karty z jakiejś mapy na tą mapę, którą będziecie biegać. Ja na przykład przeniosłem z Defiled Cathedral, ponieważ Defiled Cathedral dropi nam 7 Years Bad Luck i Apotekary, czyli 2 całkiem spoko karty, tym bardziej Apotekary jest drogą kartą, kosztuje około 40 divinów za sztukę. I teraz jak te karty się w ogóle przynosi?
Jest to tak zwana opcja Scry Map i można uzyskać ją od Nameless Seera, czyli NPC-ka, który czasami się pojawia, daje nam jakiś randomowy unikat spośród iluś tam unikatów, które oferuje, możemy jeden sobie wybrać i ma też opcję właśnie Scry Map, która pozwala nam z tej mapy, którą robimy, przenieść karty na jakąś inną mapkę. Czyli jeżeli chcemy przenieść właśnie karty z mapy Defiled Cathedral, to po pierwsze musimy tą Defiled Cathedral farmić. Teraz zapytacie, jak znaleźć tego Nameless Seera? Otóż Nameless Seer może randomowo się na takiej mapce trafić, z tym, że jak on się trafi, to jeszcze o tym nie wiemy. On jest przypisany do jakiejś losowej paczki mobów na mapie i dopóki ostatniego moba z tej danej paczki, do której on się dolosował, nie zabijemy, to on się nie pojawi. Czyli no jakie wnioski? Musimy po prostu wszystkie mapy w pełni czyścić, aż znajdziemy Nameless Seera. Czy da się zwiększyć jakoś na niego szansę? Tak, da się. Szansa na Nameless Seera zwiększa się wraz z quantity na mapie, czyli oczywiście chcemy na każdą z tych Defiled Cathedral wrzucać chisele, ponieważ one zwiększają quantity, a po wrzuceniu alchemii możemy jeszcze je skoraptować valorbem, bo wtedy może się zrobić 8-modowa mapka, która będzie miała jeszcze więcej quantity, co zwiększy nam oczywiście szansę na tego Nameless Seera, z tym, że mówię, jeżeli chcecie przenieść karty z danej mapy, to tą mapę, na tej konkretnej mapie musicie tego Nameless Seera znaleźć. Jak go znajdziecie, klikacie Scry Map, wtedy otworzy wam się atlas i wtedy wybieracie, na jaką mapę chcecie to przenieść. Ja sobie kliknąłem w Jungle Valley i stworzyło się takie połączenie fioletowe, jak widzicie, że z tej mapy karty przeniosły się tutaj. Jeśli chodzi o skaraby, ja aktualnie latam 3 skaraby ambuszowe. Każdy z nich dodaje nam 3 dodatkowe strongboxy na mapie. Następnie skarab, również ambuszowy, z szansą 15%, że przy otwarciu strongboxa będziemy mogli go otworzyć po raz kolejny po jego ukończeniu. Do tego mamy ambush skaraba, który sprawia, że strongboxy, które spotykamy na naszych mapach, są w ich rzadszych wariacjach, czyli może nam się trafić częściej Arcani Strongbox, Diviner Strongbox, także bardzo się opłaca tego skaraba grać. I do tego możemy używać ambush scarab of potency, zamieniając go za jednego ambush skaraba. On sprawia, że modyfikatory na strongboxach są 75% mocniejsze, czyli na przykład jak trafi nam się Arcanist, który ma dodatkowe currency procentowe, czy też flat, to jeszcze 75% mocniejszą ma ilość tego bonusu, ale wtedy musimy zrezygnować z 3 strongboxów. Dlatego ja biegam właśnie tak, możemy ewentualnie właśnie biegać z tym potencji. Jeżeli chcecie, to możecie sobie indywidualnie to już potestować, co wam bardziej siądzie, tak będziecie biegali. Jest to jakaś alternatywa. Odpalenie takiej mapki nie jest drogie, ponieważ kosztuje to tak naprawdę maksymalnie 30 chaosów za jedną mapę, za odpalenie jednej mapki, łącznie cały koszt, więc nie jest to dużo, a tak jak mówiłem, strongboxy oferują całkiem spoko dropy, także jak najbardziej się to opłaca. Tym bardziej, że te 30 chaosów tak naprawdę zwraca nam się czy to w skarabach, czy to w jakichś śmieciowych currency, nawet lecących z Arcani Strongboxów. Także jak najbardziej jest to opłacalne. A z czego w ogóle zarabiamy na Strongboxach? Przede wszystkim, tak jak mówiłem, z różnych typów currency, które nam lecą, czyli wymieniamy jewelry, fizzingi, chromatiki, augmenty nawet, altery. Wszystkie currency, które dropią, wymieniamy na diviny lub na chaosy. Do tego oczywiście dropią nam i chory, różne grandy, greatery i tak dalej, to też wymieniamy na diviny lub na chaosy, to jest drop z altarów. Tego jeśli chodzi o fragmenty, skaraby, dropi nam dużo skarabów, jako że mamy drzewko zrobione mocno na skaraby, no tutaj już mam ze 20 divinów w skarabach, nie? Także te skaraby sobie farmimy i sprzedajemy albo w bulku na TFT, albo wystawiamy je po prostu u Faustusa na Currency Exchange. Dropi nam bardzo duża ilość kart, bo robimy dużo diviner strongboxów, które dropią sporo kart, także z tych kart oczywiście też trzeba to wliczyć w zarobek. Też tutaj się sporo trafia, tym bardziej, że jest dużo kart takich typowo gamblerskich, typu Emperor's Luck. Dostajemy 5 randomowych currency, często zdarzało mi się dostać na przykład 5 divinów z tej karty, także no jest tu sporo jakichś fajnych, różnych dodatkowych kart, które zwiększają nas zarobek. Oczywiście mogą się trafić takie bardzo drogie karty, mi już takie karty za diviny się w tej lidze trafiły, także to jest też spora część zarobku. No i do tego oczywiście różne
inne lucky dropy, jakieś farciarskie dropy. Z Arcane Strongboxów jeszcze często właśnie się zdarza, że polecam jakieś 2 Diviny albo 2 Valdos Puzzle Boxy, które też już zyskują na cenie, ale przede wszystkim my tutaj czekamy na jakieś lucky dropy, na jakieś właśnie duże dropy, na jakieś jackpoty tak zwane, czyli na przykład polujemy sobie tutaj na kartę Apotekary, która jak poleci nam ze Strongboxa, to poleci razy 2, czyli tu już mamy bardzo dużo Divine'ów. Może nam polecieć również Hinekora's Lock razy 2, wtedy mamy ponad 80 divów dropa. No i oczywiście największym jackpotem, jaki może się trafić, jest Mirror of Kalandra razy 2, bo ze Strongboxa zawsze się zduplikuje. No jest to w tej chwili ponad 600 Divine'ów jakby nam dropnęło, także w ogóle super. No i każdy, kto biega Strongboxy, no gdzieś tam na to liczy. No nie każdy takiego dropa oczywiście dostanie, ale szansa jest, więc jest i dopaminka, tak? I oczywiście też częścią naszego zarobku będą mapy zarówno T17, jak i mapki po prostu 16,5. Samych Jungle Valley trochę 16,5 już mi poleciało, ale też oczywiście inne różne mapki się trafiają 16,5, jakieś randomowe, ponieważ nie gramy Singular Focus w tej taktyce. Można oczywiście to grać, żeby lepiej sustainować mapy, ale ja nie polecam, ponieważ częściej dzięki temu będą trafiały nam się mapki 17 oraz mapki 16,5. Jakby co, to nie polecam zaczynać farmić jakiejkolwiek taktyki na Strongboxy, dopóki nie macie waluty na odpalenie przynajmniej tak 20-30 mapek, ponieważ tak jak wspomniałem wcześniej, Strongboxy są mocno RNG, czasami potrafią słabo oddawać przez jakiś dłuższy czas, aż w końcu sypną coś potężnego, także to jest przede wszystkim taktyka, gdzie wykręcamy RNG pod sufit, więc jak stać was tylko na odpalenie jakichś tam, nie wiem, 2 mapek, to raczej w to bym się nie bawił i poczekał, aż będziecie mieli parę Divine'ów i wtedy zaczął to oczywiście farmić, jeżeli taka taktyka was interesuje. Dzięki za obejrzenie. Jeśli materiał ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę albo jakiś komentarz dla zasięgów, będzie mi bardzo miło. Wpadnij do mnie na Twitcha, na którym codziennie streamuję PoE i zapraszam również na Discorda dla widzów, do którego link macie w opisie, zresztą wszystkie socjale są w opisie. Widzimy się i słyszymy w kolejnych materiałach oraz na streamkach. Siema, siema.